3 tygodnie temu miała swoją premierę konsola Mini DA500, będąca miniaturką popularnego, wręcz kultowego komputera Amiga. Przy tej okazji dość mocno wzrosło zainteresowanie urządzeniem, które stanowi w pewnym sensie jego mocną alternatywę, komputerem Raspberry Pi 400. Dzisiaj pokażę Wam, jak komputer ten można wykorzystać do emulacji Amigi i nie tylko Amigi. Postaram się opowiedzieć o jego zaletach i wadach i dla kogo będzie dobrym wyborem, a dla kogo będzie już takim wyborem dobrym niekoniecznie. Zanim jednak przejdziemy do tego tematu, kilka słów o firmie PCBWay, naszym stałym partnerze, dostawcy wszelakich usług związanych z projektowaniem i produkcją customowych płytek PCB. Zajrzyjcie na ich stronę i zapoznajcie się z ich ofertą, gdzie produkcja 5 sztuk płytki to zaledwie koszt $5 i gdzie znajdziecie sporo płytek zaprojektowanych przez społeczność hobbystów, także związanych z retro, z których bardzo często korzystam w swoich projektach i filmach. Zapraszam do rejestracji na stronie, a my wracamy do tematu odcinka. Komputery z serii Raspberry Pi towarzyszą już nam 10 lat, całą dekadę. Zostały stworzone, by być tym dla współczesnej młodzieży, czym dla nas były komputery takie jak Commodore 64 czy Atari 65XE, a w kraju, w którym Raspberry Pi powstało, w Anglii, tym czym dla jego właśnie twórców za młodu były maszyny takie jak ZX Spectrum czy BBC Micro. Prostymi komputerami nie do zepsucia, które aż prosiły się o to, by zacząć na nie coś tworzyć i rozpocząć naukę programowania. Z biegiem lat stały się ukochanym sprzętem wszelakich hobbystów, którzy zaczęli wykorzystywać je naprawdę do wszystkiego, co możecie sobie wyobrazić. Od sterowania inteligentnymi domami poprzez zastosowanie w większej i mniejszej robotyce, dronach, a na centrach multimedialnych kończąc. Oczywiście maszyny te zaczęły robić szał w świecie retro, którego fani, czyli my, zaczęli wykorzystywać je jako platformy z jednej strony do uruchamiania emulatorów, czy to pojedynczych maszyn, czy całych ich pakietów, z drugiej integrując je w akcesoriach i w samym oryginalnym sprzęcie jako rozszerzenia czy zamienniki różnych układów. Wszystkie komputerki serii Raspberry miały jednak pewną wadę, czy też może zaletę, zależy jak się na to spojrzy, były gołymi płytkami, do których we własnym zakresie należało dokupić, czy może zrobić obudowę, klawiaturę, urządzenia wskazujące, kontrolery i tym podobne. W 2020 roku jednak na rynku pojawiło się coś zupełnie nowego – Raspberry Pi 400. Można powiedzieć pełnoprawny komputer zamknięty w obudowie, będącej również jego klawiaturą, którego można po prostu używać po wyciągnięciu z pudełka. Maszyna wyposażona jest w port Ethernet, 3 porty USB, 2 porty HDMI Micro, gniazdo SD, gniazdo GPIO i gniazdo zasilania USB-C. Najwygodniej kupić go w zestawie z dedykowanym zasilaczem 3A, bo Pi 400 lubi prąd, myszką oraz kablem HDMI Micro do HDMI. Do zestawu dołączana jest jeszcze gruba instrukcja obsługi i podręcznik programowania, który raczej w naszym wieku się już nie przyda, w przeciwieństwie do innych akcesoriów, jak na przykład mysz. W zestawie znajdziemy jeszcze kartę SD z systemem Raspberry Pi OS, specjalną dystrybucją Linuxa, która również dla naszych zastosowań bezpośrednio chyba się nie przyda, choć mogłaby. Taki zestaw obecnie kosztuje około 550-600 zł i można go dostać. Natomiast goły sprzęt widziałem, że chodzi około 100 taniej, więc jeśli mamy już myszkę, mocny zasilacz i nie tak bardzo popularny kabel HDMI do mikro HDMI w domu, możemy sobie troszkę zaoszczędzić. Biało-czerwona kolorystyka całego zestawu i pudełka nawiązuje trochę do komputera Amiga. Nic dziwnego, bo był to ukochany komputer jednego z współtwórców tego sprzętu, Ebena Uptona, który zresztą przyznaje się, że trzycyfrowy numer modelu Pi 400 nawiązuje do nazewnictwa Amig, Atari i innych sprzętów z jego młodości. Pi 400 ma więc spełniać współcześnie taką rolę, jaką kiedyś spełniało Commodore 64 czy Amiga 600, ale czy może dzisiaj spełniać rolę dokładnie tych komputerów, w szczególności Amigi?
Bebechy sprzętu na pewno na to pozwalają. Znajdziemy w nim bowiem czterorodzeniowy procesor Cortex A72, taktowany prędkością 1,8 GHz oraz 4 GB pamięci RAM. Dla porównania DA500 posiada tylko pół GB pamięci oraz procesor Cortex A53, który można zakładać jest około 2 do kilku razy mniej wydajny od tego z Pi 400. Wiemy to stąd, iż konfiguracja DA500 jest konfiguracją bardzo podobną do tej, jaką znajdziemy w Pi 3 Model A+. Dodatkowo testy wskazują również na to, że GPU zawarte w układach Pi jest znacznie mocniejsze od tych z układu DA500. Nie znaczy jasne to, że DA500 nie ma wystarczającej mocy, by radzić sobie z emulacją klasycznych Amig. Ma jej na tyle, że spokojnie radzi sobie nawet i z turbo doładowanymi opcjami, jednak Pi 400 ma jej zdecydowanie większy zapas. Jedną z rzeczy, której natomiast Pi 400 nie ma, jest wbudowana wewnętrzna pamięć nieulotna. Oznacza to, że jest pozbawiona wbudowanego systemu operacyjnego, który musimy dostarczyć, czy to na karcie SD, czy za pomocą urządzenia pamięci masowej przez USB na dysku zewnętrznym czy pendrive'ie. Musimy więc sami zadbać o taki system albo zmodyfikować ten już dostarczony na karcie SD, jeśli takową kupiliśmy w zestawie. Takiego rozwiązania jednak nie polecam. My sobie tutaj skombinujemy coś specjalnie przygotowanego pod retro. Tutaj muszę z obowiązku powiedzieć Wam o pewnej możliwości. Taki system w postaci pliku ISO możemy już sobie ściągnąć w postaci gotowej już paczki razem z grami, na przykład ze strony Arcade Punks. Jest tam takich zestawów przygotowanych naprawdę sporo. Są to jednak paczki głównie arcade'owe i konsolowe. Amigi tam niestety nie ma za dużo, choć trochę gier się znajdzie. Jak będziecie chcieli, możecie je sobie kiedyś wypróbować. Sposób instalacji, jaki zaraz podam, zadziała również na nie. Niedawno recenzowałem także inną paczkę dla Pi 400, Pimigę. Polecam zapoznać się z tym filmem i sprawdzić, czy może nie będzie to dla Was dobra opcja, taka mega rozbudowana, a jednocześnie wierna mocno oryginałowi implementacja Amigi. Ja jednak chciałem na potrzeby tego filmu zainstalować coś lżejszego, co będzie może troszkę mniej amigową Amigą i będzie bardziej podobne do tego, co możecie używać w DA500, a jednocześnie będzie pozbawione wielu ograniczeń DA500, w tym ograniczenia do emulacji tylko Amigi. Chciałem w rozwiązaniu takim umieścić sporą bibliotekę gier z pakietu WHD Load, czyli tych dostępnych w paczkach plików spakowanych packerem LHA, dodać do nich ikonki, screeny, opisy, tak by się je przyjemnie przeglądało i podzielić najlepiej na dwie osobne kategorie. Dlatego sięgnąłem po systemy operacyjne, właściwie ich dystrybucje przygotowane specjalnie pod emulacyjne zastosowania. Przetestowałem 3 produkty: dystrybucję Lakka z pakietem RetroArch oraz dystrybucję Recalbox i Batocera, obie z pakietem Emulation Station. Instalacja wszystkich pakietów jest w miarę prosta. Musimy ich obrazy pobrać z netu i zgrać na kartę microSD, najlepiej za pomocą programu Raspberry Pi Imager. Tutaj czeka nas miła niespodzianka. Recalboxa możemy zainstalować bezpośrednio z samego programu, bez konieczności pobierania obrazu wcześniej, ale jego pobranie oczywiście nam nie zaszkodzi. Dla Lakki wybieramy wersję dla Raspberry Pi 4, dla Recalboxa wersję dla Pi 4 lub 400, a dla Batocery dla Pi 400. Ponieważ wszystkie 3 obrazy nie są za duże, powiedzmy w okolicach 3 GB dla Batocery i Recalboxa i 1 GB dla Lakki, ich kopiowanie na kartę SD trwa dosłownie kilka minut. Ich kopiowanie na karty SD trwa dosłownie kilka minut. A sama karta SD, jakiej powinniśmy użyć, no ja osobiście miałem pod ręką takie 64 GB do aparatu i sprawiły się w porządku. Rzecz jasna, potrzebujemy trochę miejsca na gry. W przypadku Amigi sensowny pakiet z grami i demami zajmuje w sumie około 10-20 GB, także nawet karta 32 GB dawałaby radę, chyba że chcielibyśmy dorzucić jeszcze tam gry z innych systemów, dużo gier z innych systemów. Pierwsze odpalenie każdego z tych systemów może potrwać ciut dłużej niż każde kolejne, gdyż musi on
zostać najpierw autoskonfigurowany, ale mówimy tutaj o góra 1-2 minutach. Kolejne ładowanie systemu przebiega w każdym z nich naprawdę szybko, choć miałem wrażenie, że Lakka ładuje się ciut szybciej od Batozery i Recalboxa. Po pierwszym włączeniu warto by przegrać na nasze systemy amigowe gry i dema. W każdym z tych przypadków posługiwałem się tutaj prostą metodą kopiowania danych poprzez sieć, poprzez Sambę, czyli mówiąc po ludzku poprzez wpisanie w Windows w okienku folderu nazwy komputera przez Lakka, przez Recalbox lub przez Batocera i jeśli Windows poprosił mnie o login i hasło, wpisanie dowolnego loginu i wciśnięciu Enter. Oczywiście tutaj zakładam, że mamy podłączone Pi400 do sieci. Ja podłączyłem po prostu zwykły kabel ethernetowy, który zadziałał bez żadnej konfiguracji. Przy testowaniu Wi-Fi odkryłem, że mimo iż teoretycznie można zrobić to z ładnego menu w przypadku każdego z systemów, to Lakka jako jedyna ma jakieś problemy z listowaniem dostępnych sieci i później z podłączaniem się do nich. Tak czy owak, pozostałem przy podłączeniu kabelkiem dla czystej wygody i prędkości przesyłu. Dodam tutaj, że jako że wpadłem na genialny pomysł używania pada z DA500, nie został on rozpoznany z biegu i musiałem go skonfigurować. Jeśli jednak podłączycie zamiast tego nowego wynalazku normalny pad od Xboxa, PlayStation czy PC-ta, nic tutaj konfigurować nie będziecie musieli. Po wejściu na dysk współdzielony przez Pi400 zobaczymy sporą listę katalogów. Nas interesują w tym momencie tylko katalogi ROMs, gdzie będziemy przegrywać gry i dema, oraz katalogi BIOS dla Batocery i Recalboxa lub system dla Lakki, gdzie będziemy musieli przegrać pliki z amigowymi kickstartami lub ewentualnie systemami operacyjnymi dla innych konsol i komputerów, jeśli tego potrzebują i my będziemy w nie grać. Tutaj sporą przewagę wydaje się, że mają systemy operacyjne oparte na Emulation Station, gdyż listę potrzebnych plików do wszystkich obsługiwanych emulatorów można tutaj podejrzeć w menu. A jeśli coś wgramy, sprawdzone jeszcze zostaną sumy kontrolne. W przypadku Lakki musimy posiłkować się wiki projektu, gdzie listę taką znajdziemy dla każdego emulatora osobno. Nie ukrywam, że tak czy owak prawie dostałem wylewu kopiując te pliki. Kickstartów do Amigi mam chyba 1 000 000, a to kupione osobno, a to z zestawu Amiga Forever, a to z Hyperiona, a to z jakichś innych źródeł. Każdy mają inne nazwy plików, które trzeba dopasować do nazw wymaganych przez emulator. I tutaj paradoksalnie łatwiej było mi spojrzeć na wiki w RetroArch, gdzie znajduje się informacja, jak pliki te mają się nazywać i jakie mają mieć wersje, i dodatkowo ku mojej radości przyjmowane były bezpośrednio nazwy plików 1 do 1 z Cloanto i Amiga Forever. Natomiast Emulation Station wymaga albo nazw rodem z pakietu WHDLoad, których plików to nie miałem pod ręką, albo jakichś takich Cloanto podobnych. Także trochę zabawy z tym miałem, szczególnie, że ważne tutaj się okazało są wielkie i małe litery. Przygotowany wcześniej do testów taki duży pakiet gier i dem należało przegrać teraz do katalogu ROMs, co w sumie trudne nie było. W przypadku RetroArch sami musimy dbać o porządek w tym katalogu i tworzyć sobie ewentualnie foldery dla różnych konsol i komputerów. Stworzyłem sobie więc kilka katalogów i przegrałem tam te kilka tysięcy dem i gier. Teoretycznie teraz wystarczyłoby zaimportować automatycznie zawartość z katalogu do listy gier, ale niestety RetroArch gier amigowych zupełnie sam z siebie nie rozpoznaje. Musimy więc posłużyć się importem ręcznym, czyli manualnym skanowaniem danego katalogu. Tutaj musimy wybrać, do jakiego systemu pliki przepisać, ewentualnie wpisać własną nazwę takowego, wybrać, jaki emulator ma uruchamiać gry. Tutaj wybieramy PUAE, ewentualnie jakie pliki dodać. Nam chodzi o te z rozszerzeniem LHA, czy skanować archiwa i czy nadpisać już istniejącą ewentualnie listę. Z jednej strony trochę to niewygodne, z drugiej strony możemy tutaj łatwo podzielić nasze pliki na gry i dema, co wydaje się być sensowne. W przypadku Emulation Station, czyli Recalboxa i Batocery, w katalogu ROMs znajdziemy już podkatalogi z nazwami systemów. Ja amigowe pliki wgrałem do tego z nazwą A1200. Na tej podstawie system będzie wiedział, gdzie wyświetlić gry i jaką ikonkę ewentualnie pokazać systemu.
Teraz tylko należy wywołać z menu głównego Update Game List i gotowe gry się pokazują. Przy okazji dla testów powgrywałem jeszcze kilka paczek top 100 gier z kilku konsol, które RetroArch wykrył sam automatycznie, a i w Emulation Station nie było z tym żadnych problemów. W RetroArch chciałem jeszcze ściągnąć ikonki, screeny do gier i o ile te do konsolowych ściągnęły się błyskawicznie i to do wszystkich, to do Amigi nie ściągnęło się po prostu nic. Po prostu społeczność RetroArch zupełnie się grami na Amigę nie zajmuje i nikt nigdy takiej listy nie uzupełnił. Po tym wszystkim zacząłem się bawić i grać. Zresztą testy lagki RetroArcha możecie zobaczyć w zapisie mojego streama. No i co mogę tutaj powiedzieć? Wszystko działało w porządku, szybko, sprawnie i w ogóle cudnie. Tylko brakowało mi tych screenów i opisów gier i w sumie dlatego wziąłem się za testy Recalboxa. I wracając właśnie do niego, bardzo podoba mi się ten system. Spodobało mi się, że zamiast listy gier wszystkie naraz, mamy listę katalogów i podkatalogów. Wygląd menu możemy też uznać za bardziej intuicyjny i sensowszy niż ten w RetroArchu. Wszystko działało pięknie i wspaniale, no ale do czasu zabawy z miniaturkami. Recalbox wraz z Emulation Station korzysta z innego zewnętrznego źródła danych o grach, w tym momencie z serwisu Screen Scraper. Dzięki niemu możemy do systemu zaimportować nie tylko miniaturkę, screeny, ale i opis, film z gameplayem, wygląd pudełka i wiele więcej informacji. Ja zdecydowałem się na pozostanie przy dwóch obrazkach i opisie, uruchomiłem proces i już po 6 godzinach miałem opisy do dużej większości gier. Dem niestety system nie obsługuje. Tutaj czekała mnie jednak przykra niespodzianka. Po załadowaniu miniaturek emulacja Amigi przestała działać poprawnie. Zwolniła kilkukrotnie, przeżyłem szok, cała robota praktycznie na nic. No ale o dziwo, oparta niby też na Emulation Station, Batocera nie miała tego problemu. Tutaj po załadowaniu miniaturek nic się nie popsuło, nic nie zwolniło. Z Batocerą miałem za to inny problem. Tutaj standardowo zamiast listy katalogów pojawiła się lista gier wszystko naraz. 2 dni straciłem, żeby włączyć obsługę katalogów. Chciałem też mieć osobno gry i osobno dema. Tutaj okazało się, że bez logowania się do Linuxa i ręcznej edycji plików nie można sobie stworzyć osobnej takiej listy gier z katalogu. Musiałbym dodawać tysiące dem jedno po jednym do nowej playlisty. Na szczęście w końcu znalazłem informację, że to chyba taki jest feature Batocery, że ignoruje ona ustawienia menu zmieniane na poziomie konkretnego systemu w znaczeniu NES-a, SNES-a, Amigi. No może nawet nie do końca ignoruje, ale za każdym restartem restartuje je i żeby coś zmienić na stałe musimy dojść do tych samych praktycznie opcji, ale nie z lokalnego menu w systemie, ale z głównego menu Batocery i tam ustawić to samo. Późniejsze zabawy z Batocerą też możecie sobie zobaczyć jako zapis streama. W tym momencie udało mi się ustawić Batocerę jako takie mocniejsze trochę DA500. Mocniejsze, bo szybsze i nie wpadające w czkawkę w żadnej z klasycznych gier, które uruchamiałem z plików WHD Load. Całą tą jednak zabawę, o czym chyba nie wspomniałem, zacząłem też, bo miałem jeden problem z DA500, które generalnie nie było zbyt problematyczne. Brak obsługi przejściówki na Retro Joystick DB9. Ta przejściówka z DA500 nie działała. Gdy ją jednak podłączyłem do RetroArcha, została poprawnie wykryta, a po konfiguracji działała także bez problemu. To znaczy najpierw musiałem odkryć, jak taką konfigurację sobie ustawić. W lagce tajemnicą jest to, chociaż teraz jak o tym mówię, to wydaje mi się, że to nie jest to tajemnica, jest to oczywiste, że pad czy joy, który chcemy używać w grze, musi być pierwszym padem w systemie. Tutaj troszkę mi namieszała DA500, w której wszystkie podłączone pady działają, można by powiedzieć, naraz i jednocześnie. Do obsługi RetroArch co prawda przydałby się pad z kilkoma guzikami do podpięcia przycisków Select, Start i podobnych. Na mój joy ma tylko jeden przycisk Fire, ale zawsze możemy posłużyć się klawiaturą czy drugim padem w celu wyjścia na przykład z gry. Taki sam zabieg chciałem zastosować w Batocerze, tylko tam odkryłem, że takie ustawienie w porcie pierwszym joy, w drugim pad działa co prawda w menu, ale gry się już nie chcą uruchomić. Okazuje się bowiem, że Batocera nie włączy gry, jeśli nie mamy w kontrolerze do niej przypisanym podmapowanych przycisków właśnie Select i Start,
A w Batocserze klawiatura w przeciwieństwie do RetroArch nie jest traktowana bezpośrednio jako taki zapasowy kontroler, tak out of the box. Wyjściem tutaj jest albo dodanie mapowania klawiszy specjalnych ręcznie na klawiaturę, albo na poziomie emulatora możemy zmieniać kolejność mapowania padów z Batocsery na kolejność padów na przykład w Amidze. No i niby to działa, ale tak czy owak w obu przypadkach, a właściwie w obu rozwiązaniach w RetroArch i Emulation Station brakuje mi możliwości wskazania dwóch osobnych padów jako działających naraz i jednocześnie, jako jeden pad. Tak by móc bez ciągłego przełączania opcji sięgnąć a to raz po, nie wiem, joya, jeśli się gra w grę lepiej joyem, a to z drugi raz sięgnąć po pad, jeśli się gra lepiej w grę padem. No chyba że może ktoś z Was zna rozwiązanie tego problemu, który w sumie dotyka tylko gier komputerowych i tym rozwiązaniem się ze mną podzieli. No dobrze, czas na muzealną kawkę i podsumowanie tego całego tematu. Co Wam mogę powiedzieć? Raspberry Pi 400 naprawdę technicznie jako komputer doskonale, ale to doskonale nadaje się do emulacji Amigi ze względu na to, że posiada klawiaturę, ze względu na to, że posiada dołączoną mysz, ze względu na to, że można bez problemu podłączyć do niego zewnętrzne pady czy joystick, no i ze względu na to, że jest to komputerek o relatywnie dużej mocy, która wiadomo nie jest tam porównywalna do jakiejś ogromnej mocy naszych współczesnych domowych PC-ów, ale do emulacji Amigi we wszelakim wydaniu Pi 400 ma mocy o potąd, a nawet więcej i Pi 400 w stosunku do DA500 tej mocy ma naprawdę sporo więcej. Dzięki temu dysponuje naprawdę sporym zapasem i są takie gry na DA500, które potrafią troszkę haczyć, jak się je uruchomi, szczególnie jeśli chodzi o dźwięk. Z tym są w kilku miejscach naprawdę problemy i być może ktoś tam, kto zna się na migowaniu i wie, jak w DA500 wejść do tych ukrytych wszystkich opcji, trochę do DA500 zhakować, to może jakoś to sobie ustawi, ale w przypadku Pi 400 każda taka gierka rusza bez żadnego problemu, rusza naprawdę od razu. I technicznie muszę powiedzieć, że Pi 400 do Amigi tak się nadaje. Problemem jest oczywiście niestety to, że żeby sobie te Pi 400 skonfigurować do używania tego komputerka jako taka przygotowana przez nas stacja emulacyjna, to już niestety musimy trochę pracy wykonać. Jak wspominałem wcześniej, jeśli chcemy grać sobie w jakieś gry z NES-a, z NES-a, z arcade'ów, z tego typu rzeczy, to możemy ściągnąć sobie gotowe paczki i możemy się bawić nimi do końca świata, ale takich paczek dla Amigi niestety nie ma i żeby sobie poamigować, musimy taką paczkę, taki system sami przygotować i to nie jest już niestety takie proste. Niby zainstalowanie takiej Batocsery to nie jest zbytnio skomplikowana sprawa. Przerzucić obraz na kartę SD, wrzucić obrazy gier, wrzucić BIOS, ROM i to powinno działać. I rzeczywiście znowu tutaj, jak mówiłem, dla większości arcade'ów, dla większości konsol tak jest, ale jak możecie zauważyć, dla Amigi to już takie do końca proste nie jest. Po pierwsze musimy znaleźć te kickstarty. Nie wszyscy takie kickstarty niestety pod ręką mają. Musimy je odpowiednio nazwać, przegrać w odpowiednie miejsce i mamy powiedzmy ten krok załatwiony. I tutaj jeśli byśmy chcieli się posługiwać dowolnym padem PC-owym, dowolnym padem konsolowym, czy nawet padem z DA500, też będziemy sobie mogli od razu grać na spokojnie i nie mieć problemów, ale już instalacja tego joysticka i konfiguracja tego joysticka już taka trywialna nie była. I osoby, które obserwowały moją zabawę z tymi systemami na live'ach, nawet te osoby, które generalnie znają RetroArch, znają
Emulation Station i które są dobre w te tematy, to mówiły, że one nie mają żadnych problemów z padami. No i rzeczywiście żadnych problemów z padami nie ma. Natomiast z joystickiem już trochę zabawy było i nawet kiedy ten joystick się już poprawnie zainstalowało, to też wybór tego joysticka jako takiego pierwszego pada, szczególnie w Battoserze, takim prostym zadaniem nie jest. Nie jest używanie tego joysticka w Batttoserze i RetroArchu, nawet jeśli mamy już wszystko dobrze ustawione, jakieś mega przyjemne i wygodne. A jak dobrze wiecie, na grach amigowych, w gry amigowe naprawdę bardzo często najlepiej grać właśnie joystickiem. Osoby, które są takimi naprawdę wysokopoziomowymi amigowcami, mogą mi jeszcze zwrócić uwagę, że czemu w ogóle instalowałem Emulation Station czy RetroArch, czemu nie zainstalowałem po prostu jednego systemu, dlaczego nie zainstalowałem po prostu Linuxa, nie zainstalowałem jednego Amibery? Ano dlatego, że zainstalowanie tego Amibery to jest o taki malutki kroczek w tej długiej drodze, jaką jest zbudowanie sobie dobrze działającego systemu amigowego. I tu nieważne, czy będzie to system amigowy działający na prawdziwej Amidze, czy na emulatorze. Jeśli chcemy działać tylko na Amidze, bez użycia takich pośrednich właśnie interfejsów jak RetroArch czy Emulation Station, to wtedy musimy sobie sami zainstalować własny system operacyjny, Workbencha, doinstalować sobie WHD Load, jakieś sterowniki i tutaj naprawdę się już robi się z tego naprawdę już duże osobne hobby i duża osobna przygoda. A dla osób, które po prostu chcą grać na spokojnie w pojedyncze gry na Amigę, to dla takich osób bez problemu, myślę, nada się czy to DA500, czy to Pi400 wyposażona w takie Linuxopodobne stacje emulacyjne. Tylko co jest lepsze? Jeśli już posiadacie w swoim domu Pi400, to prawdopodobnie jesteście na tyle doświadczonymi użytkownikami komputerów, że bez problemu sobie poradzicie z instalacją tego wszystkiego, co dzisiaj instalowałem, co dzisiaj pokazywałem. Natomiast jeśli Pi400 nie posiadacie, no to tutaj się musicie zastanowić, co tak naprawdę chcecie zrobić i czy naprawdę chcecie poświęcić te kilka dni na zapoznanie się z Pi400 i z instalacją tych prostych do instalacji, ale jednak instalacją tych systemów do emulacji, czy po prostu może wystarczy Wam DA500, który kupicie, postawicie sobie w salonie pod telewizorem, włączycie i będzie działało. I tutaj jeszcze jedna uwaga, tego może nie pokazywałem w tym odcinku za bardzo, ale jeśli już postawicie sobie Emulation Station czy RetroArch i wgracie tam Amigę, to wgranie tam każdego innego systemu, NES-a, SNES-a, Commodorka, wszystkiego tego, co się da odpalić na Pi400, a da się odpalić praktycznie wszystkie konsole 8, 16, 32-bitowe. Problemy się zaczynają, kiedy wchodzimy już w konsole oparte, powiedzmy, o grafikę 3D, chociaż N64 jeszcze tutaj działa, no to sobie te konsole już spokojnie ogarniecie bez żadnego problemu i będziecie mieli taki już zestawik, można powiedzieć, wszystko jednym. Jeden komputer do emulacji, do sensownej emulacji, praktycznie rzecz biorąc, wszystkich takich bardziej retro sprzętów. Jeszcze nawiązując do joysticka, w tym momencie do DA500 możemy podłączyć tylko pady, a jedyny joystick, który na pewno działa, to jest ten joystick od DC64, ale wszystko na to wskazuje, że już niedługo na rynku pojawi się polski joystick z Unijoya, też który będzie w wersji USB i też który będzie działał z DA500. I może pojawienie takiego joysticka, który będzie działał z DA500 spowoduje, że naprawdę dla dużej części osób ten DA500 będzie już zupełnie wystarczającym sprzętem do grania w gry amigowe. No niestety muszę Was tutaj z taką ostateczną decyzją, co jest dla Was najlepsze, pozostawić samych. Wiecie, DA500 to jest wygoda, prostota, zero stresów, granie w gry przeznaczone tylko na Amigę. Pi400 to jest trochę pracy, trochę nerwów, trochę kombinowania, ale na końcu granie w gry przeznaczone nie tylko na Amigę, ale praktycznie na większość retro systemów. Wybór należy do Was.
Ja na zakończenie zapraszam Was do wsparcia naszego kanału, czy to na Patronite, czy to na YouTubie. Bardzo, bardzo dziękuję naszym obecnym patronom, naszym obecnym wspierającym. Was wszystkich jeszcze zapraszam do odwiedzenia naszego Discorda, gdzie możecie pogadać ze mną i z wieloma innymi fajnymi ludźmi na różne retro tematy i nie tylko retro tematy. I co? I mam nadzieję, że widzimy się już niedługo. Pozdrawiam Was serdecznie, Borg Retrogralnia.